W tym roku świętuję 15 lat pracy za kierownicą. Te 15 lat nauczyło mnie, że jest to praca bardzo wymagająca dla zdrowia. Dlatego z okazji swojego jubileuszu postanowiłam stworzyć projekt Zdrowie, w ramach którego przez kolejne 12 miesięcy będę rozmawiać z różnymi specjalistami na temat zdrowia kierowców zawodowych. Gdy dowiedziałam się, że Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk przeprowadził niedawno badania na temat wpływu pracy kierowcy zawodowego na jego płodność, pomyślałam, muszę tutaj przyjść i dowiedzieć się więcej. Chodźcie. Dokładnie, więc tematy są poważne, natomiast proszę przekazać to, co Państwo chcą przekazać. To nie jest tak, że telewizja i czas reklamowy i mamy czas jakiś tam, tylko po prostu tak długo, jak jest rozmowa konkretna, to po prostu rozmawiamy i tak długo po prostu mają Państwo swoją wiedzę. Proszę się podzielić z kierowcami. Z kierowcami, zresztą to nie tylko kierowcy, ale także inni, więc zupełnie na luzie. Jeżeli coś się Państwu przypomni, że coś tam jeszcze się uleciało, a jest ważne, to zawsze można na końcu dodać, bo to ma być takie podcastowe, więc zakładam, że nie będzie takie poważne do słuchania dla niektórych panów, znaczy nie takie miłe. Właśnie, bo czy panowie tak chętnie chcą słuchać, prawda? Nie, panowie chyba w ogóle nie chcą słuchać i panowie się czują zawsze, że jakby ich nie dotyczyło tam większość rzeczy tego świata. A zwłaszcza w tym drażliwym temacie jednak mimo wszystko, prawda? Płodności i... No niemniej nie możemy zamykać oczu na te fakty i musimy powiedzieć, że na przełomie wieków czynnik męski, coś co określamy czynnik męski, czy zdrowie mężczyzny zaczęło wchodzić do medycyny w bardzo silny sposób. Może dwie rzeczy takie główne mi przychodzą na myśl, które zaważyły na tym, że czynnik męski stał się epidemiologicznym czynnikiem numer 1 w niepłodności. Mianowicie po pierwsze zaobserwowano drastyczny spadek jakości nasienia i ten spadek jakości nasienia w krajach uprzemysłowionych, mam tu na myśli głównie Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone, Kanadę. Od 100 mniej więcej 13 milionów po II wojnie światowej zaraz na mililitr nasienia spadł w roku 1990 o 50% do około 65%. I nie zatrzymał się na tym. Przez następne 2 dekady spadał o mniej więcej 1,5% rocznie. No i dzisiaj całkowita norma dla liczby plemników w nasieniu wynosi 39, także to jest praktycznie 1/3 tego, co było zaraz po II wojnie światowej. Ale jaka jest interpretacja? Proszę? Jaka jest interpretacja? Interpretacja jest oczywiście wieloraka, to znaczy czynnik cywilizacyjny, tak? Bo jakby nasza genetyka się nie zmieniła, ewolucja zasadniczo się nie zmieniła, ponieważ uwarunkowała mężczyznę w taki sposób, że powinien produkować swoje plemniki do końca swojego życia, a przynajmniej do bardzo podeszłego wieku, ponieważ nie ma zasadniczo żadnych przesłanek, które mówiłyby, że jest inaczej. Oczywiście poza ogólnymi ograniczeniami wynikającymi z tego, że proliferacja, liczba komórek i liczba błędów genetycznych wzrasta wraz z wiekiem. Więc w związku z tym mogłaby się też teoretycznie odbić na spermatogenezie. Ale ewolucja nie oszacowała tego i w związku z tym my mamy poszczególne rekordy w takich krajach jakby może bardziej trzymających się na uboczu niż Europa Zachodnia. Na przykład w Indiach mamy rekordzistów 90-latków i ponad 90-latków, którzy mają spermatogenezę i mało z tym poczęli w sposób naturalny. W związku z tym uważamy, że nie ma naturalnych ograniczeń. Natomiast jeśli to się stało na terenie krajów uprzemysłowionych i wśród rasy białej, no to mamy wyraźną przesłankę do tego, że coś się stało z naszym stylem życia i postęp cywilizacyjny odbił się w niekorzystnym kierunku, to znaczy zaważył na zdrowiu reprodukcyjnym. I ta produkcja cywilizacji, bo dzisiaj akurat modne jest zanieczyszczenie powietrza, prawda? Ale myśmy przecież żyli w nieświadomości od kilkudziesięciu lat, bo to się już mówiło od lat 70., prawda? Tylko
z takim poczuciem lekceważenia, bo wtedy był wyż demograficzny, powojenny zresztą też wyż demograficzny. Czas rekompensacji moich rodziców na przykład polegał na tym, żeby mieć zdrowe i szczęśliwe dzieci, bo to było pokolenie, które przeżyło wojnę, prawda? Więc ono rekompensowało sobie to po prostu potomstwem i jakby życiem, które było dla tego potomstwa przeznaczone w znacznie większej mierze niż to jest w tej chwili. No i druga rzecz jest taka, że u mężczyzny, to znaczy w płci męskiej, może bym tak powiedział delikatnie, mamy do czynienia z kilkunastoletnim okresem przerwy w spermatogenezie, ponieważ noworodek płci męskiej rodzi się z jakimś zaczątkiem komórek, które my nazywamy archispermatogonie, czyli prakomórki, z których dopiero rozwiną się plemniki, a poczeka na to kilkanaście lat, do okresu pokwitania. Czyli w związku z tym nasze środowisko, które zaczęło się drastycznie zmieniać na niekorzyść, ma tutaj pole do popisu w obrębie tych kilkunastu lat. Że może zrobić coś bardzo negatywnego i nie mamy na to wpływu, bo my musimy odczekać do tego skoku testosteronowego, który to pokwitanie nam zapuści, że tak powiem, między tym 11 a 14 rokiem życia. Czyli estrogenizacja środowiska, na przykład masywne stosowanie środków antykoncepcyjnych. Z jednej strony ludzkość jest taka, że z jednej strony wytwarza beneficja, a z drugiej strony nieoczekiwane zakłócenia, które sami powodujemy. No dobrze, ale gdyby mógł Pan jeszcze tak prosto wytłumaczyć, jak się mają środki antykoncepcyjne przyjmowane przez kobiety ostatecznie do mężczyzny? No, do mężczyzny się mają w tym, że masowe korzystanie ze środków, w miarę masowe, zwłaszcza w tych krajach, o których mówiłem, Europy Zachodniej, i kontrola urodzin, właśnie która była w jakiś sposób nawet propagowana, bo przecież ja pamiętam, że jako młodzieniec żyłem w obliczu takiej przestrogi, że za chwilę ta planeta nas zupełnie nie wyżywi i nie zaopatrzy podstawowych wymagań. W związku z tym jakby indoktrynacja i edukacja nasza w owym czasie była zupełnie odwrotna. Bardzo duży nacisk kładziono na kontrolę urodzin. Robiono wszystko, żeby te urodziny w jakiś sposób ograniczyć. No i środki antykoncepcyjne wydawały się wielkim beneficjum, zresztą na to otrzymano Nagrodę Nobla. No ale one między innymi składają się z hormonów żeńskich, a te hormony żeńskie są bardzo niedobrze traktowane przez organizm męski. W jaki sposób? W taki sposób, że liczba komórek podporowych wiąże, czyli w gonadzie męskiej, zależy ściśle od tego, w jaki sposób płód interreaguje ze środowiskiem, oczywiście w sposób pośredni, i liczba komórek Sertolego podporowych w gonadzie determinuje liczbę plemników. Jeżeli ona się zmniejsza na skutek przemożnego wpływu estrogenów, no to konsekwencją tego zmniejszenia będzie drastyczne zmniejszenie liczby plemników w ejakulacie. Ale tak, żebym jeszcze mogła zrozumieć. Estrogenizacja, tak. A czy mężczyźni po prostu, czy te estrogeny znajdują się w wodzie, którą pijemy, w jedzeniu, w wodzie, które jemy? glebie, powietrzu, wszędzie. Po prostu my nie jesteśmy w stanie tego środowiska już oczyścić. To się stało na pewnym etapie i jest wiele komponentów chemicznych, których ludzkość już nie potrafi wyeliminować. Na przykład wpływ DDT, prawda? Wpływ DDT, żyliśmy w obszarze na przełomie wieków w tej obawie, że ludzkość się nie wyżywi. No więc, ponieważ ludzkość się ma nie wyżywić i dojść do wojen wielkiego formatu, to trzeba było zastosować środki chemiczne, na przykład kwasobójcze, i podnieść wydajność roślin. No i w związku z tym chemicy wymyślali coraz to nowe komponenty, nie wiedząc, jak te komponenty w gruncie rzeczy będą z organizmem ludzkim interferować. I jedną z takich komponentów było sławne DDT. No i okazało się, że ten środek przenika przez barierę krew jądro. Mało z tym, poszczególne gatunki mają rozmaitą szczelność tej bariery, prawda? Bo tak ogólnie to one nie powinny dopuszczać środków chemicznych na teren jądra, które by zaburzały ten cały cykl spermatogenezy, który jest niezwykle precyzyjny i za który odpowiadają tysiące genów. No i okazało się przez obserwację, że niektóre
gatunki zaczynają ginąć i że na terenie jądra u niektórych gatunków identyfikuje się DDT. No i trzeba powiedzieć, że ludzkość wpadła w tym momencie w popłoch, tylko że do dzisiaj my tego DDT ze środowiska nie wyeliminowaliśmy. Czyli jest następne pokłosie działalności ludzkiej, która z jednej strony dała olbrzymią korzyść w postaci zwiększenia plonów i może zapobieżenia rozległym wojnom z powodu tego, że ludzie mieli żywność, może prostą, może nie tak wykwintną, ale w każdym razie mieli, a z drugiej strony zakłóciło to zdrowie reprodukcyjne. Więc w związku z tym ten balans jest bardzo delikatny, prawda? Nadal istnieją ogniska wzmożonego rozrodu przecież na kuli ziemskiej, bo my mówimy tylko o pewnej średniej i o tym, co nas bezpośrednio dotyczy, prawda? Czyli o środowisku krajów bardzo cywilizowanych i wysoko uprzemysłowionych. I to powinna być przestroga dla pozostałych, że to, jakby popularnie powiedzieć, nie tędy droga, albo że ta droga jest bardzo, bardzo niebezpieczna. Oczywiście jeśli chodzi o ludność typu afrykańskiego, jakby ta skala redukcji plemników jest dużo mniejsza niż tą, którą opisałem na wstępie dla krajów Europy Zachodniej. Niemniej jednak jest to wyraźna przestroga, że środowisko i sposób, w jaki, że tak powiem, następuje intensywność produkcji tego środowiska, a wiąże się to też ze stylem życia i profesjami, które wyrastają z postępu cywilizacyjnego, to ma kolosalne znaczenie dla zdrowia reprodukcyjnego. A jak jest u nas w Polsce? No, Polska nie dzierży tutaj specjalnie dobrego przykładu, ani nie jest jakby rekordem. Kraje proekologiczne skandynawskie mają najwyższe w Europie jeszcze wskaźniki i jakość nasienia i jego parametrów. Polska wydaje mi się, tak retrospektywnie patrząc, przez bardzo długi czas lekceważyła to zdrowie reprodukcyjne. To było też spowodowane tymi okresowymi falami demograficznymi, które maskowały ogólnie ten trend. No i wreszcie po trzecie stosowaliśmy dosyć prymitywne środki cywilizacyjne w postaci przemysłu ciężkiego. No, był taki podział w ramach Europy Środkowo-Zachodniej, kreowany przez lidera, czyli ówczesny Związek Radziecki, że każdy kraj miał jakby kawałek tortu, w którym się miał specjalizować, i na Polskę przypadł przemysł wydobywczy i przemysł ciężki. A więc ciężka chemia, siarka, miedź, węgiel. I to spowodowało takie obniżenie norm ekologicznych, o których bardzo długo się nie mówiło, bo ja jeszcze pamiętam lata 80. to nie było specjalnego imperatywu dla tego typu badań. Te badania były świadomie ograniczane, nie tylko w stosunku do zdrowia produkcyjnego, ale szeroko pojętej mutagenności, ponieważ nikt nie chciał wziąć na siebie odpowiedzialności za taki, a nie inny stan rozwoju cywilizacyjnego tego kraju. A poza tym żyliśmy za tak zwaną żelazną kurtyną i eksport Polski do tych lat 80. był eksportem surowcowym. Eksportowaliśmy siarkę nie bardzo wysoko przetworzoną, nawozy sztuczne, które wiemy, że dziś każdy tego unika, żeby mieć fabryki nawozów sztucznych na swoim terytorium. Węgiel, który stał się dla nas no jakby myślą samobójczą, energetyczną myślą samobójczą, prawda? Ja pamiętam, jako młody człowiek, to byliśmy w stanie przeanalizować fizycznie, w kontakcie, gdzie jest granica między tą Polską czystą, do którego jeszcze nie doszła fala no, bardzo drastycznego zanieczyszczenia, a tą Polską, która była jeszcze w miarę od tego wolna. I średnia przeżywalność na przykład na Górnym Śląsku, to ona w ogóle się drastycznie różniła od tego, co było w Polsce centralnej i zupełnie się różniła od tego, co było na Pomorzu. Pomorze do teraz zresztą jest uprzywilejowane pod względem
czystości powietrza, ponieważ tam ta absorpcja przez morze powoduje wyczyszczenie i zakres wiatrów, które tam są wiatrami stałymi, szczególnie w porze jesienno-zimowej, kiedy my wszyscy palimy nie wiadomo czym, czyli tak zwana gospodarka niskoemisyjna, prawda, powoduje, że od tego się dusimy, ale jednocześnie udowodniono, że te nanocząstki, które są zawarte w powietrzu, są szkodliwe dla procesu spermatogenezy również. I to jest nauka, która szczególnie się w Wielkiej Brytanii rozgrywała, ponieważ tam też było dużo przemysłu wydobywczego i hut żelaza. I w związku z tym niektóre okręgi przemysłowe notowały spadek dzietności, spadek procentu koncepcji, spadek też średniej przeżywalności. Mówi się ogólnie, że zdrowie reprodukcyjne jest najlepszym wskaźnikiem zdrowotności społeczeństw. To taka jest ukuta fraza przez Światową Organizację Zdrowia. Ale tak jest, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest to bardzo subtelny pomiar zdrowotności społeczeństw, ponieważ bardzo wiele czynników musi zagrać, musi być pozytywnym, ażeby doszło do narodzin zdrowego potomstwa. To jest No to jest właśnie bardzo ciekawe, bo pan profesor mówi o dzietności w kontekście mężczyzn. Ja zawsze kojarzę, że jeżeli chodzi o leczenie niepłodności, zawsze się mówi o kobietach. Jaki wpływ ma jakość nasienia mężczyzny na poczęcie, na zdrowie dziecka? No, jakość nasienia jest bardzo ważna, jeśli mówimy to w perspektywie materiału genetycznego. Tak jak powiedziałem, ten materiał genetyczny u kobiety, on jest dużo lepiej opakowany ewolucyjnie w taki sposób, że uwalniające się komórki jajowe z jajnika, one są wytworzone już w obrębie płodowym i uwalniane po pokwitaniu. W związku z tym jakby jest to pula, która jest pulą stałą i bardzo dobrze otorbiona, że tak powiem, ciałem naszym, somą, w taki sposób, żeby nie doszło tam do jakichś przegrupowań, do jakichś bezpowrotnych uszkodzeń. To oczywiście też nie do końca jest prawdą, bo wiemy, że bardzo duża część kobiet ma tak zwany zespół przedwczesnego wygasania czynności jajników. W tej chwili są to kobiety młode i szczupłe i w związku z tym też sądzimy, że tutaj są czynniki spowodowane przez środowisko. Natomiast u mężczyzny, tak jak powiedziałem, ta gametogeneza, ona dzieje się dopiero w okresie pokwitania, czyli ten mężczyzna jest cały nakierowany sobą na środowisko, które może być albo neutralne, albo szkodliwe, ale w większości sytuacji jest szkodliwe. Więc sam fakt wytwarzania de novo ciągle poważnej puli komórek, bo ciągle mówimy o milionach jednak w ejakulacie, prawda? Proszę sobie wyobrazić, że ten ejakulat mimo swojego spadku ciągle zawiera kilkadziesiąt milionów, tak? A ekspozycja jest taka, że w ciągu życia osobniczego mężczyzna produkuje około 1 tryliona plemników. W związku z tym jest to olbrzymia, gigantyczna zupełnie produkcja, generowanie komórek rozrodczych. I kiedy te badania epidemiologiczne zaczęły rzucać światło na to, że ten mężczyzna obniża ciągle, że tak powiem, swój potencjał reprodukcyjny, to doszło do załamania proporcji na przełomie wieków, kiedy kobieta była epidemiologicznie stawiana jako ten najważniejszy, że tak, najważniejsza płeć, która jest odpowiedzialna za rozród, przechyliła się na niekorzyść mężczyzny i zaczęła być dyskusja na temat czynnika męskiego. Są to badania duńskie profesora Skakebeka, który pierwszy to zauważył i ono spowodowało kompletne przeorientowanie się w kierunku jakby wagi tych dwóch płci względem siebie. No i oczywiście to nasienie, które ma opakowany w sobie materiał genetyczny, a ten materiał genetyczny, jak już powiedziałem, wytwarza się cały czas, non-stop w trakcie życia osobniczego, to on jest narażony na ciągłą ekspozycję ze strony
wszystkich czynników szkodliwych, oczywiście w tym promieniowania jonizującego, w tym promieniowania kosmicznego, w tym wszystkim, w którym żyjemy, prawda? Tylko że to promieniowanie kosmiczne dawno zostało opanowane przez ewolucję i procesy reparacyjne DNA doskonale się sobie z tym radzą, ponieważ są do tego przyzwyczajone. Natomiast nadmiar negatywnych czynników środowiskowych powoduje, że my sobie z tym nie radzimy. Między innymi właśnie i nasze czynniki środowiskowe, i nasz styl życia, i niektóre profesje, które zostały wytworzone w wyniku rozwoju cywilizacyjnego. I w ten to sposób czynnik męski, przynajmniej jak my mówimy, jest w równym stopniu odpowiedzialny za koncepcję i zdrowotność potomstwa, w tym oczywiście też i za ciążę. Natomiast jest to, jakby powiedzieć, coś takiego bardzo ukrytego, co się nie nasuwa na pierwszy rzut oka badając, tylko my teraz dopiero dochodzimy po bardzo wnikliwych badaniach plemników i mówi się o tym może od 2 dekad dopiero, że ten materiał genetyczny uszkadzany w plemnikach przez te czynniki środowiskowe może bardzo źle oddziaływać na ciążę. Źle. To znaczy w sytuacji drastycznej może ją terminować na wczesnym etapie i powodować poronienia. Może powodować niską masę urodzeniową poprzez fakt, że rozwój płodu nie przystaje do liczby dni dojrzewania ciąży i wreszcie może wynikać z chorób cywilizacyjnych, które to nowe potomstwo ze sobą niesie. Na przykład wybuch chorób autystycznych, choroba dwubiegunowa, problemy psychiatryczne, schizofrenia. Czyli pan mówi, że jakość spermy ma Jakość spermy wpływ bezpośrednio na zdrowie warunkuje, dorosłego człowieka. innymi już. słowy, bardziej precyzyjnie, jakość materiału genetycznego zawartego w spermie, dlatego, że plemniki nie posiadają zdolności reparacyjnych. Tak? To jest jedna nić DNA i ona nie ma drugiego wzorca, w związku z tym ona się nie naprawia. Czyli wszystko to, co dotknie plemnik, on wyniesie swoim dobrostanem, czy złym stanem, czy średnim stanem do komórki jajowej i oczekuje od komórki jajowej, że go zreperuje. Ale komórka jajowa też ma ograniczony potencjał. I jeśli będą drastyczne zmiany w materiale genetycznym plemnikowym, to po prostu nie dopuści do dalszego rozwoju płodu. I to zaowocuje poronieniem. Jeśli na wczesnym etapie, to bardzo dobrze. Niestety nie wszystkie zmiany genetyczne czy zmiany molekularne owocują zatrzymaniem ciąży na wczesnym etapie i poronieniem. Niektóre dochodzą do końca swojej ciąży i umierają krótko po narodzinach. Także to jest cała gama genetycznych czynników, które mogą zaowocować na każdym etapie ciąży. W związku z tym sytuacja jest poważna i badanie dobrostanu materiału genetycznego stało się jednym z bardziej kluczowych problemów współczesnej andrologii w tej chwili. I jest przedmiotem wielu debat i dyskusji, bo wiemy, jak już powiedziałem, że potencjał reparacyjny plemnika jest prawie bardzo minimalny albo żaden i on sam jako taki nie potrafi się obronić. W związku z tym my musimy go obronić, prawda, zachowując się adekwatnie w stosunku do sytuacji. Ja już powiedziałem, że koszty cywilizacyjne i koszty podniesienia poziomu swojego życia mogą zaowocować bardzo drastycznie i źle na obszarze medycyny i zdrowia reprodukcyjnego. I jeśli nam zależy na tym, żeby to potomstwo było zdrowe, a nie żeby od samego zarania posiadało jakieś wady, prawda, które następnie ochrona zdrowia będzie w pocie czoła naprawiać przez kilkadziesiąt lat, no to nie jest kierunek cywilizacyjny, który byśmy chcieli obrać. To jest bardzo ciekawe, bo tak zdawałoby się, że to przede wszystkim kobieta przygotowuje się do ciąży, a wychodzi na to, że jeżeli para planuje potomstwo, to w zasadzie mężczyzna jako pierwszy powinien zacząć się przygotowywać do poczęcia, tak? Myślę, że to jest równouprawnione. Tak jak już powiedziałem, że kobieta przygotowuje właściwie swój układ w trakcie życia płodowego i on jest rekrutowany i uwalniany w okresie pokwitania. Oczywiście ciąża jako per se jest zjawiskiem bardzo złożonym i wymaga
dobrego zdrowia ze strony kobiety, żeby ją utrzymać z różnych względów, prawda, które nie będziemy w tej chwili dyskutować, ale popularne rzeczy jak picie alkoholu, palenie papierosów i tak dalej, ma detrymentalny wpływ na ciążę, ale my tu mówimy, tak jak pani słusznie zauważyła, nie o tym, co się dzieje już w trakcie ciąży i złych zachowaniach w trakcie ciąży, tylko o tym, co się dzieje przed ciążą. To znaczy obie płcie, obydwaj partnerzy muszą być na tyle mądrzy, że przygotowując się do tej ciąży, powinni wejść w pewien dobrostan biologiczny, prawda? I również ze strony mężczyzny. Mężczyzna produkuje swoje plemniki przez 74 dni, więc jeśli chce mieć pokolenie plemienia, średnio, tak? Średnio. Więc jeśli chce osiągnąć stadium swojego dobrostanu, to musi pamiętać, że być może złe zachowania przedtem, ale jeżeli da im te 74 dni w pełnym komforcie, to on po prostu założy pewne optimum dla koncepcji, która dalej potem będzie się rozwijała w postaci ciąży, która, jak wiadomo, już w bardzo dużym stopniu zależy od zdrowia kobiety, prawda? I nie tyle reprodukcyjnego, ile jej zachowań, stylu życia i to, co w trakcie ciąży będzie robiła, ale przygotowanie tych gamet to powinno być świadome i przede wszystkim u mężczyzny z daniem sobie pewnego czasu na komfort świadomego przygotowania się do rozrodu. Wspomniał pan profesor o spożywaniu alkoholu i paleniu papierosów w czasie ciąży przez kobietę. Jestem ciekawa, bo czytałam trochę wcześniej. I w internecie można różne rzeczy przeczytać, niektóre są prawdziwe, inne nie. Czy my mamy jakieś dowody na to, że płodowy zespół alkoholowy może być przekazany już przez mężczyznę jeszcze? Ja myślę, że to nie jest do końca prawda. Oczywiście mówimy, że alkohol jest trucizną cytoplazmatyczną, tak? To jeszcze jest takie sformułowanie z czasów moich studiów. Jak przychodził wykładowca, to mówił, po pierwsze, alkohol jest trucizną, prawda? Trucizną cytoplazmatyczną. Czy ta trucizna cytoplazmatyczna może odbić się w kierunku choroby alkoholowej? Oczywiście trzeba powiedzieć, że istnieją szeroko zakrojone predyspozycje genetyczne. Czy predyspozycja genetyczna przyoblecze się konkretnie w jakiś zespół chorobowy, to jest bardzo, bardzo daleka droga, bo predyspozycje są w pewnym sensie ewoluowane przez środowisko i przez nas samych. Oczywiście nie mamy bezpośredniego dowodu na to, że alkohol trąca pewne geny i powoduje mutację pewnych genów. Możemy mówić o predyspozycji w następnym pokoleniu, o pewnym powinowactwie zachowań w stosunku do następnego pokolenia, które odziedziczy formułę predyspozycji. I na tym bym sprawę zakończył. Natomiast jeśli chodzi o samą toksyczność i truciznę cytoplazmatyczną, rzeczywiście on będzie uszkadzał spermatogenezę. Aczkolwiek nie jest to tak ewidentne, jakbyśmy chcieli, że biologia to eliminuje, ponieważ w rodzinach alkoholików czasami mamy do czynienia z wieloma dziećmi. Inna rzecz, czy jakość ich życia potem jest zadowalająca. Natomiast w formule koncepcji to ja nie widzę żadnego problemu. Rozumiem. To może teraz przejdziemy do badań. Pani profesor, skąd w ogóle pomysł na to, żeby przebadać kierowców zawodowych pod kątem wpływu ich pracy na płodność? Jak już wspominał pan profesor, no, sam proces spermatogenezy, czyli produkcji plemników, jest bardzo złożony i wieloetapowy i właściwie możemy wyróżnić takie dwa główne czynniki, które decydują o tym, żeby powstały zdrowe plemniki. Pierwsze to jest już wspomniana już wcześniej ta równowaga hormonalna. Natomiast drugim takim czynnikiem jest temperatura. I prawidłowa spermatogeneza zachodzi w temperaturze
niższej przynajmniej o 2 stopnie od temperatury naszego ciała. To dlatego jądra, gonady męskie są umieszczone w mosznie na zewnątrz. Taka chłodnica. Taka chłodnica. Taka chłodnica. Oczywiście do tego właściwie przez całe swoje życie mężczyzna jest narażony na tą podwyższoną temperaturę, ale oczywiście w prawidłowych warunkach i przy takim umiarkowanym narażeniu organizm sobie świetnie radzi, bo tutaj jest wykształcony taki układ termoregulacyjny, który optymalizuje tą temperaturę i umożliwia po prostu prawidłową produkcję plemników. I tym układem termoregulacyjnym jest sama moszna, worek mosznowy, którego specjalna budowa, na przykład duża ilość gruczołów potowych, pofałdowana struktura, która w domyśle ma zwiększać powierzchnię parowania. To wszystko powoduje, brak tkanki tłuszczowej w worku moszynowym, to wszystko powoduje, że po prostu jest ułatwione oddawanie ciepła, bo paradoksalnie w czasie samego procesu spermatogenezy jakaś ilość ciepła jest produkowana. I teraz chodzi o to, żeby te mechanizmy termoregulacyjne odprowadzały to ciepło na zewnątrz. Jest wiele sytuacji, które powodują wzrost temperatury w gonadach, choćby przyjmowana pozycja ciała. I tą najbardziej niekorzystną pozycją w tym momencie jest pozycja siedząca. Ale to może być noszenie obcisłej bielizny, to może być na przykład praca przez wiele godzin z laptopem na kolanach, gdzie po prostu w okolicach krocza, gdzie podgrzewamy niejako te gonady i to wszystko powoduje właśnie, że ta temperatura wzrasta. A takie skoki temperatury, drastyczne skoki, na takie skoki gonada reaguje gwałtownie, bo reaguje takim zahamowaniem, częściowym zahamowaniem procesu spermatogenezy. I to powoduje, odbija się na jakości nasienia, że w tym nasieniu plemników jest mniej i one są w słabszej kondycji, mniej ruchliwe. I oczywiście odbija się to na ich potencjale do zapłodnienia. I tutaj zawód kierowcy jest szczególnie narażony właśnie na przegrzewanie jąder, czyli na hipertermię jąder. Ponieważ my od 40 lat tutaj w zakładzie prowadzimy badania i badamy wpływ wielu czynników na płodność męską, zarówno tych genetycznych, jak i środowiskowych, a co już zostało wcześniej wspomniane, środowisko ma ogromny wpływ tutaj, to również i te czynniki bierzemy pod uwagę. Ponieważ zanim przystępowaliśmy do tych badań, oczywiście to, że ta temperatura obniża i że to się i efekty widać po prostu w nasieniu, to jest jedno, ale nas oczywiście, naukowców, interesowało, jakie mechanizmy prowadzą, jakie mechanizmy molekularne są odpowiedzialne za ten spadek jakości nasienia w takich warunkach. I oczywiście prowadzimy badania na grupach mężczyzn, którzy są klinicznie narażeni na przegrzewanie. Myślę tutaj o patologiach związanych z niepłodnością. No, na przykład bardzo częstą patologią są żylaki powrózka nasiennego, ale to równie dobrze może być na przykład wnętrostwo, czyli niestąpienie jąder, sytuacja, kiedy noworodek płci męskiej rodzi się i tych jąder nie ma w mosznie. One są jeszcze albo w pachwinie, albo w jamie brzusznej, czyli już na tym samym początku, w tych początkowych etapach jądra już są narażone
na podwyższoną temperaturę. I ponieważ te patologie są też wieloczynnikowe i hipertermia jest jednym z czynników, które tutaj odpowiedzialne są za słabą jakość nasienia związane z tą patologią, potrzebowaliśmy takiego czynnika środowiskowego i szukaliśmy grupy, która jest narażona właśnie czynnikiem środowiskowym na hipertermię. I grupa kierowców zawodowych wydawała nam się tutaj odpowiednią grupą, bo wiemy, że tutaj kierowcy są szczególnie mocno narażeni na przegrzewanie jąder. I w naszym projekcie przebadaliśmy ponad 300 mężczyzn. Oni przechodzili gruntowną kwalifikację na podstawie danych i klinicznych, i ankietowych, i mężczyźni byli kwalifikowani do jednej z 5 grup badawczych. Tą naszą grupą odniesienia, do której odnosiliśmy nasze wyniki w kontekście wpływu temperatury, właśnie była grupa kierowców zawodowych. Oprócz tego mieliśmy również grupy właśnie te patologie, związane z patologiami związanymi z podwyższeniem temperatury, czyli grupę z żylakami porustka nasiennego, grupę pacjentów z wnętrostwem w dzieciństwie. Oczywiście mieliśmy jeszcze grupy nienarażone na przegrzewanie jąder do porównania i grupę mężczyzn płodnych, czyli młodych ojców. Także Jakie są wyniki? wyniki były bardzo ciekawe. Na pewno potwierdziły to, co już wcześniej wiedzieliśmy, bo my zanim przystąpiliśmy do tych badań, to w literaturze oczywiście mieliśmy dane z wyników badania nasienia właśnie badanych w grupie kierowców. To były dane głównie z lat 80., więc stosunkowo dawno opublikowane prace. I wtedy badania tylko brały pod uwagę te podstawowe parametry nasienia, parametry plemników, czyli ich liczba, ruchliwość, żywotność czy budowa. My oczywiście stosowaliśmy bardziej zaawansowane techniki biologii molekularnej, żeby ocenić, określić i sprawdzić, jakie mechanizmy tak naprawdę biorą tutaj udział. I z naszych badań okazało się, że takim głównym mechanizmem odpowiedzialnym za osłabienie jakości nasienia w hipertermii i co okazało się, że sprawdziło się to również w grupie kierowców zawodowych, był tak zwany stres oksydacyjny. I tutaj właściwie trzeba powiedzieć, że samo zjawisko stresu oksydacyjnego bardzo często wiąże się z płodnością u mężczyzn. Co to jest ten stres? Stres oksydacyjny to jest taki stan, który my mówimy, to jest brak równowagi pomiędzy produkcją reaktywnych form tlenu, które są produkowane przez nasze komórki w ich normalnym metabolizmie tlenowym. Oczywiście organizm broni się przed nimi i ma wyspecjalizowany system antyoksydacyjny, który złożony jest z enzymów, na który składają się enzymy antyoksydacyjne, ale również wiele takich związków niskocząsteczkowych właśnie o działaniu neutralizującym, tak, my mówimy antyoksydacyjnym, te reaktywne formy tlenu. Trzeba tu jednak jeszcze dodać, że te wolne rodniki, one są nam potrzebne w życiu. One są nawet potrzebne i niezbędne, żeby doszło do zapłodnienia, do fuzji plemnika z komórką jajową. Problem polega na tym, że potrzebna jest ich mała ilość, ale jeżeli mamy do czynienia z czynnikami, które zwiększają produkcję reaktywnych form tlenów i jeżeli jest ich na tyle dużo, że system antyoksydacyjny w tym momencie nie jest w stanie zrekompensować ich nadmiaru, no to wtedy właśnie w takich sytuacjach dochodzi do stresu oksydacyjnego. I w naszych badaniach okazało się, że u mężczyzn narażonych na hipertermię
dochodzi do zwiększonej produkcji tych reaktywnych form tlenu w łańcuchu mitochondrialnym. To powoduje uruchomienie procesów śmierci komórkowej, a po drodze uszkodzenie właściwie wszystkich struktur tego plemnika. Nie tylko tego mitochondrium, uszkodzona zostaje błona komórkowa i obniżony potencjał błonowy. Wpływa na białka, na lipidy. Akurat plemniki są takimi komórkami, które są wyjątkowo narażone na działanie reaktywnych form tlenów z uwagi na dużą ilość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które właśnie łatwo reagują z wolnymi rodnikami. To powoduje uszkodzenie tych struktur. Czyli doszliśmy do tego, że badania wykazały, że u kierowców ten stres oksydacyjny dosyć często występuje? Tak. Tak, rzeczywiście często występuje stres oksydacyjny. Jakby z jednej strony jest on podyktowany, tak jak wcześniej wspomniałam, tym wzrostem generacji tych szkodliwych ilości reaktywnych form tlenu, a z drugiej strony powoduje to zmniejszenie tego potencjału antyoksydacyjnego w nasieniu. Nasienie generalnie jest bardzo bogate w antyoksydanty, ale zauważyliśmy, że w tych grupach z aktywnym czynnikiem hipertermii, czyli tutaj mam na myśli grupę kierowców zawodowych i grupę mężczyzn z żylakami powrózka nasiennego, czyli które są jakby chronicznie, stale narażeni na tą podwyższoną temperaturę, w tych dwóch grupach mieliśmy właśnie ten profil podwyższonego stresu oksydacyjnego był bardzo podobny. Właśnie w tych dwóch grupach to już świadczy o tym, że nawet to, co my obserwujemy w grupie z żylakami powrózka, jest efektem hipertermii. Jednocześnie ci mężczyźni mieli obniżony właśnie potencjał antyoksydacyjny. Czyli badaliśmy te parametry, które myśmy badali, czyli aktywność różnych enzymów antyoksydacyjnych, całkowitą pojemność antyoksydacyjną. One były właśnie obniżone. I to wszystko razem złożyło się i po prostu mogliśmy opracować taki oksydacyjny profil nasienia u mężczyzn narażonych na hipertermię. Oczywiście muszę tutaj wspomnieć, że właściwie wcześniej naszą wiedzę na temat wpływu hipertermii my czerpaliśmy głównie z badań przeprowadzanych na modelach zwierzęcych. Badań prowadzonych, bo tam jest możliwość dostępu do gonad, można sprawdzić, co się dzieje w gonadach, można sprawdzić potem te efekty tego, które się dzieją w nasieniu. Mało było takich badań przeprowadzonych właśnie na ludziach, na nasieniu ludzkim, do tego badań z dużą ilością próbek przebadanych, badań prowadzonych na różnych grupach pacjentów jednocześnie, czyli tych narażonych i nienarażonych na hipertermię. I to wszystko powodowało, że projekt, myślę, był po prostu projektem unikatowym właśnie pod tym względem. Doszliśmy do tego, że mężczyźni są dosyć często, kierowcy zawodowi są narażeni na hipertermię. Czy jest to proces odwracalny? Czy mężczyźni, którzy rzeczywiście mieli te gorsze wyniki, czy oni wciąż mają szansę na to, żeby począć zdrowe dzieci? Tu trzeba już na samym początku powiedzieć, że te negatywne skutki hipertermii są w pewnym stopniu odwracalne. Ten powrót parametrów do równowagi, do stanu wyjściowego będzie zależał przede wszystkim od tego, do jakiego stopnia doszło do tego przegrzewania, czyli od wysokości tej temperatury, od czasu narażenia gonad na temperaturę. To będzie decydowało o tym, czy po prostu, czy gonada będzie miała szansę
zregenerować się po jakichś incydentach właśnie wzrostu temperatury. Tak jak już wspomniałam, że gonada na taki drastyczny wzrost temperatury, a takim na pewno będzie na przykład 10-20 minutowa wizyta w saunie. To będzie dla gonady szok. I ona zareaguje tym częściowym zahamowaniem i my już procesu produkcji plemników i te efekty w nasieniu my już będziemy widzieć w pierwszym tygodniu po ekspozycji. I gonada potrzebuje mniej więcej tak 5-6 tygodni i ona dojdzie do tej swojej równowagi i będą przywrócone te parametry po prostu wyjściowe. Czyli jakby ta gonada musi mieć też czas, ona ma możliwości, mechanizmy termoregulacyjne, o których wcześniej mówiłam, musimy im dać czas, żeby one po prostu zadziałały. Jeżeli mamy do czynienia z takim stałym narażeniem, my mówimy chronicznym, przewlekłym narażeniem na bardzo podwyższoną temperaturę, no to w tym momencie dochodzi do uszkodzenia tych mechanizmów termoregulacyjnych i gonada nie daje sobie już z tym rady. Oczywiście trzeba powiedzieć, że takie długotrwałe procesy związane z hipertermią odbijają się na samej strukturze gonady. My oczywiście badamy te efekty, które po prostu widzimy w nasieniu, tak? Badamy, w jakim stanie są po prostu plemniki, w jakiej są kondycji. Ale to jest efektem tego, że wysoka temperatura, która utrzymuje się przez dłuższy czas, powoduje zmiany już w samej gonadzie. Ona po prostu niszczy strukturę tych kanalików nasiennych, w których produkowane są plemniki. No a efekty tego będziemy obserwować w postaci obniżonej jakości nasienia. No i w tym momencie może już dojść do zmian. Jeżeli już dojdzie do zmian strukturalnych w gonadzie, no to te zmiany niestety będą już nieodwracalne. Czy powiedziała Pani profesor regularne narażenie na wysoką temperaturę? Czy to oznacza, że młodzi mężczyźni, którzy planują w przyszłości mieć potomstwo, powinni unikać regularnych wizyt w saunie? No to tak przez samo się, po prostu to się przez to rozumie, ale oczywiście wiemy, że styl naszego życia, ale też i pracy, no, będzie mocno wpływał, będzie zmniejszał bądź zwiększał to narażenie. Dlatego ważne jest, żeby po prostu, żebyśmy uświadamiali społeczeństwo, zwłaszcza mężczyzn, w jakich sytuacjach dochodzi do tego narażenia. I oczywiście to będą, akurat w przypadku kierowców zawodowych, którzy przez wiele godzin dziennie pracują w pozycji siedzącej. Jeżeli do tego dochodzą jeszcze na przykład kabiny słabo wentylowane, a jeszcze jeżeli użyją siedzeń podgrzewanych, no to już jest taki zastrzyk i taki wzrost temperatury w gonadach, że to na pewno odbije się po prostu na płodności mężczyzn. Czyli dla panów zamiast podgrzewane fotele, wentylowane. Na pewno też musimy powiedzieć, że mówiąc o tym, od czego zależy, czy na przykład, czy te zmiany jeszcze można odwrócić, czy one już stają się nieodwracalne, na pewno zależy od wyjściowej kondycji, prawda, spermatogenezy, bo sama hipertermia, ona może osłabić jakość nasienia i osłabić potencjał plemników do zapłodnienia. Ale musimy też pamiętać, że ta hipertermia może być czynnikiem dodatkowym. Niepłodność jest chorobą wieloczynnikową i hipertermia nie jest jedynym czynnikiem, który może obniżyć parametry nasienia. I w tym momencie, jeżeli to będzie czynnik dodatkowy, my jeszcze dodatkowo, prawda, dokładamy, w tym momencie tak, dogrzejemy,
no to tutaj już te zmiany są naprawdę już trudno odwracalne. Czy są jakieś czynniki, które szczególnie dobrze wpływają na regenerację? Poza tym powiedzieliśmy, że trzeba dbać o tę temperaturę, nie siedzieć. Jeżeli siedzimy, powinniśmy robić przerwy, prawda? Zrobić spacer. Co możemy zrobić rzeczywiście, żeby pomóc temu, jak pan profesor wcześniej powiedział, dobrostanowi nasienia? Przede wszystkim to, co możemy zrobić i to, co nas w sumie niewiele kosztuje, to możemy sami ograniczyć działanie tych negatywnych czynników, które powodują wzrost temperatury. Czyli jeżeli mamy pracę siedzącą, robić co 2 godziny przerwy. Na przykład bardzo ważne, zwłaszcza dla kierowców zawodowych, żeby zrobić przerwy w trasie, żeby wyjść z samochodu, przejść się. To powoduje takie naturalne ochłodzenie okolicy intymnej, ale również poprawia krążenie. Warto unikać noszenia obcisłej bielizny. Czy to ma znaczenie, z jakiego materiału jest wykonane? Tak, to ma bardzo duże znaczenie i właśnie lepiej jest wybierać luźniejsze fasony z materiałów naturalnych. To znacznie ułatwia oddawanie ciepła na zewnątrz. Poza tym na przykład trzymanie laptopów godzinami na kolanach w okolicy krocza. Unikać takich po prostu sytuacji i to na pewno tutaj poprawi. Albo zamiast gorących kąpieli można zastosować letni prysznic, prawda? Zwłaszcza jeżeli jesteśmy po wielogodzinnej pracy w pozycji siedzącej. Troszeczkę ochłody. Tutaj troszeczkę ochłodzić. Ale oczywiście teraz, kiedy my już wiemy, że przede wszystkim tutaj mamy do czynienia w przypadku hipertermii ze stresem oksydacyjnym, więc to, co możemy robić, to zarekomendować na przykład stosowanie, albo nawet zmianę diety, na dietę, która nie tylko będzie zdrowa dla ogólnego stanu zdrowia, ale będzie również dietą zdrową dla płodności, czyli z dietę bogatą w warzywa, owoce, w nasiona roślin strączkowych, chude mięso, morskie ryby, oleje roślinne, orzechy. To są wszystko, które zawierają dużo właśnie tych związków o działaniu antyoksydacyjnym. Tutaj myślę o witaminach właśnie antyoksydacyjnych, cynk, selen. To są wszystko dobre składniki, które na pewno tutaj w tym względzie mogą być pomocne. Można jeszcze powiedzieć, stosuje się również i prowadzone są takie badania, również na świecie, gdzie konstruowanie urządzeń chłodzących właśnie moszne i jądra. I jeszcze swego czasu, to były urządzenia dosyć niewygodne. Urządzenia, które się nakładało na moszne, one nie zapewniały oczywiście takiego komfortu, prawda, dla mężczyzny, albo na przykład nie mogły być używane w ciągu dnia, tylko mogły być stosowane w nocy. Czy to nawet czytałam o takich urządzeniach, które na przykład wypuszczały strumień zimnego powietrza.
Oczywiście i w tym względzie nastąpił postęp i tutaj prowadzone są badania i konstruuje się takie urządzenia, które po prostu będą wygodne i tutaj zapewnią to minimum intymności po prostu dla mężczyzn, a też będą mogły być stosowane przez cały czas narażenia, czyli w ciągu dnia, prawda, i również w nocy. I tu mogę powiedzieć, że nawet w Polsce powstał taki prototyp takiego urządzenia, które jest urządzeniem sterowanym elektronicznie. Jest małych rozmiarów. To jest jakby taki gumowy worek, który się nakłada na moszne. On zawiera metalową płytkę i na zasadzie chłodzenia półprzewodników, systemu półprzewodników, to urządzenie ochładza jądra, co powoduje, że są one utrzymywane w takiej optymalnej temperaturze, co ma zapewniać stabilną produkcję plemników. Wyniki, ja widziałam już taki prototyp parę lat temu. Oczywiście wejście na rynek takich urządzeń wymaga badań klinicznych. Takie badania są prowadzone i zamysł tworzenia takich urządzeń przede wszystkim był w kontekście właśnie mężczyzn, którzy mają pracę siedzącą przede wszystkim, dla kierowców zawodowych, ale również dla mężczyzn z patologią, o której już wcześniej wspomniałam, z żylakami powrózka nasiennego, którzy nieuchronnie są narażeni na przegrzewanie jąder. Wyobrażam sobie, że wśród naszych widzów są tacy panowie, którzy już rozpoczęli starania o potomstwo. Na razie nie wychodzi, zrobili pierwsze badania, wyszły źle. Czy czasami bywa tak, że na początku jest źle, a później jakoś jest lepiej? Diagnostyka niepłodności u mężczyzny jest trudna, ponieważ po pierwsze koncentrujemy się właściwie o takie konwencjonalne rozpoznanie, jakim jest jakość nasienia. To jest pierwsza rzecz, ale mimo dobrej jakości nasienia wiemy, że istnieje tak zwana niepłodność z niewyjaśnionych przyczyn, czyli coś jeszcze w tym nasieniu może brakować, czego po prostu nie rozpoznajemy w pierwszym rzędzie pod mikroskopem. Ja myślę, mężczyźni nie mają nawyku obserwowania siebie i monitorowania swojej sytuacji zdrowotnej, tak jak mają kobiety, i nie wykonują bardzo dużo badań, tak jak wykonują kobiety, które są jakby aktywne w sensie takim, że miesiączkują i to powoduje, że ona jest nastawiona w pewnym sensie na ten punkt obserwacyjny względem siebie i rozpoznaje, co w jednym miesiącu było dobre, w następnym miesiącu może było niedobre, co jest jakimkolwiek sygnałem. Mężczyzna na przykład praktycznie bardzo rzadko posiewa swoje nasienie. Mężczyzna w wieku rozrodczym nie myśli o tym. Kobieta chodzi na cytologię, prawda, jest skupiona na tym. Mówi się, że cytologia może dać zarówno informację dotyczącą płodności, jak i informację dotyczącą początku choroby nowotworowej. W związku z tym kobieta dostaje bardzo dużo informacji poprzez robienie tej zwykłej cytologii. Mężczyzna nie ma żadnych okresowych badań w tym momencie w wieku rozrodczym, chociaż powiedziałem, że ten wiek rozrodczy u mężczyzny jest ad infinitum, prawda? Może całe życie owocować i w związku z tym on ma jakby uśpiony ten zakres monitorowania. Każdy stan zapalny, który jest w nasieniu, ale on nie musi się zupełnie manifestować jakimiś objawami, które zwrócą uwagę jakby swoją wagą. Na przykład młody mężczyzna, który wstaje w nocy, żeby oddać mocz, prawda? U starszego mężczyzny automatycznie się to kojarzy z powiększeniem prostaty. U młodego mężczyzny może być sygnałem bezobjawowego stanu zapalnego, prawda? I ten stan zapalny powinien być
automatycznie od razu likwidowany, ponieważ jeśli nie będzie likwidowany i jeśli się będzie przeciągał i przechodził w stan chroniczny, to wówczas ta cała gra wolnych rodników tlenowych doprowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia jakości nasienia i ten mężczyzna już w zasadzie nie będzie mógł dokonywać koncepcji na drodze naturalnej, ale w ośrodkach wspomaganego rozrodu. A te ośrodki wspomaganego rozrodu, tak jak powiedziałem, nie zapewniają nam automatycznie dobrostanu, ponieważ w tym momencie my znowu musimy dokonywać bardzo wiążącej i precyzyjnej diagnostyki dotyczącej jakości tego materiału genetycznego, a to bezpośrednio wiąże się właśnie z tym niezaleczonym stanem zapalnym, który czasami może być odległy. Wizyta u stomatologa i staranne leczenie stanów zapalnych. Jesteśmy jednym organizmem. Jeżeli istnieje stan zapalny, to ten stan zapalny nie dotyczy tylko narządu lokalnego. Nie dotyczy kieszonki zębowej i jednego zęba z leczeniem kanałowym. On się automatycznie roznosi po całym organizmie. Stan zapalny jest przeciwwskazaniem zarówno z punktu widzenia zdrowia reprodukcyjnego, jak i ogólnego dobrostanu, jak i długowieczności. Każdy stan zapalny powoduje reakcję metaboliczną, która wyrzuca olbrzymią liczbę wolnych rodników tlenowych, które muszą być neutralizowane. Jak powiedzieliśmy, w układzie rozrodczym męskim jest trochę mało tych antyoksydantów aktywnych, zwłaszcza enzymatycznych. Mimo że płyny nasienne zapewniają obfitą liczbę nieenzymatycznych antyoksydantów. I teraz wyobraźmy sobie, że stan zapalny przenosi się na przykład na gruczoł krokowy, co w wieku późniejszym, 50+, może zaowocować przerostem prostaty, nowotworem początkowo łagodnym, a nie daj Boże jeszcze złośliwym, to nie jesteśmy w stanie jako laicy niezwiązani bezpośrednio z medycyną skojarzyć w ogóle tego faktu, że kiedyś w młodości po prostu zaniedbaliśmy pewne oczywiste sprawy. Nie leczyliśmy starannie swojego stanu zapalnego, nie chodziliśmy regularnie do stomatologa, nie robiliśmy w wieku rozrodczym żadnych wymazów czy rozmazów. Zlekceważyliśmy subtelne objawy w trakcie oddawania moczu. To wszystko składa się na zdrowie reprodukcyjne i dobrostan naszego życia. W związku z tym zdrowie reprodukcyjne jest takim cennym elementem, który może nas zaalarmować w wieku, w którym kompletnie nie myślimy jeszcze o skutkach odległych, prawda? I w związku z tym duża lekcja została zapoczątkowana dla społeczeństwa przy okazji COVID-u. COVID miał swoje złe i dobre strony, ale zaczęliśmy patrzeć na swoje życie bardziej uważnie. I otóż okazało się, że wszystkie te stany zapalne, wirusowe powodują obniżkę testosteronu automatycznie. Z punktu widzenia ewolucyjnego testosteron obniża się, żeby zabezpieczyć spermatogenezę. Dlaczego? Dlatego, że ta aktywność spermatogenezy w trakcie stanu zapalnego naraża ją bezpośrednio na czynniki szkodliwe. Czyli w związku z tym obniża się testosteron. Jak obniża się testosteron, to obniża się w ogóle cała spermatogeneza, prawda? W związku z tym w objawach semizapalnych, chronicznych, aseptycznych, tak zwanych zapaleniach, będziemy mieli do czynienia z obniżką spermatogenezy. Także w związku z tym świadomość męska musi zostać obudzona i musimy doprowadzić też do tego, żeby mężczyzna w wieku rozrodczym miał okresowe badania, tak jak mają kobiety, kiedy zmierza w kierunku wieku rozrodczego, jeśli nawet lekceważy skutki odległe swoich zaniedbań czy lekceważenia w wieku późniejszym, który przyjdzie i których kompletnie nie skojarzy. Więc w związku z tym Apel do panów? W związku z tym apel do panów w wieku rozrodczym, żeby od czasu do czasu, nawet przy subtelnych objawach czy zmianach, poszli do lekarza androloga, który na pewno spowoduje, ażeby zobaczyć, co w tym układzie rozrodczym się dzieje. Jest to niestety nie tylko układ rozrodczy, ale cały układ moczopłciowy, który jest układem wspólnym w pewnym sensie i w którym stan zapalny może spowodować daleko idące implikacje. I starannie zobaczyć, co w tym naszym rezerwuarze męskim się dzieje. Jeśli doprowadzimy do wymazu i stwierdzenia bakterii, wówczas
staranne leczenie przez andrologów uniknie dalszych konsekwencji, nie tylko z punktu widzenia zdrowia reprodukcyjnego, ale zdrowia wszystkich narządów w tym kompartmencie się w tym znajdują, razem z gruczołem krokowym, który epidemiologicznie ulega przerostowi w wieku późniejszym i każdy się zastanawia dlaczego. Panie wiedzą, jak często wykonywać cytologię? Panowie, jak często powinni się udawać na taką wizytę kontrolną do lekarza? Panowie nie wiedzą zupełnie, ani się w tym okresie nie obserwują. Ja podałem kilka takich sygnalnych elementów, w którym powinni spojrzeć na siebie, żeby nie lekceważyć tych objawów. W momencie jednak, kiedy przygotowują się, nawet w formie naturalnej koncepcji, powinni jednak zrobić sobie badanie tego układu moczowo-płciowego. Jeśli się wstydzą i niekoniecznie chcą oddać nasienie, które powinno być posiane mikrobiologicznie i które jest bezpośrednim jakby odczynem zapalnym, mogą oddać też mocz. Tak jak powiedziałem, są to wspólne drogi moczowo-płciowe i dokonać tego kontrolnego badania. I jeszcze jest jedna uwaga, że w pewnym sensie panowie są również też egoistami, ponieważ nie zdają sobie sprawy, że w trakcie utrzymywania życia płciowego oni przekażą ten cały dobrostan swojej partnerce, a to już nie jest bagatelne. W związku z tym należy uważać, że pary zmierzające w kierunku rozrodu i utrzymujące aktywne życie płciowe powinny posiadać je wspólnie, w sumie. Słyszeliście? Coś pozytywnego? Może już tak na podsumowanie? No, pozytywną jest rzeczą, że ta dyskusja jakby zdrowia męskiego raz po raz się przebija do mediów. I co prawda one się odbywają na razie jeszcze od Wielkiego Święta. To są raczej debaty kampanijne jakieś, w związku z tym, że zaczynamy mówić o zdrowiu męskim, o czasami sensacyjnych badaniach, że następuje obniżenie, że mężczyzna zasadniczo nie ma swojego ginekologa, tak, który by go dopingował do badań systematycznych i systemowych. Więc żyjemy w czasach, w których stanowimy zagrożenie sami dla siebie pod względem zdrowotnym. Obserwujmy się, edukujmy się i nie lekceważmy. To chyba taki pozytywny akcent na zakończenie, prawda? Jeszcze bym chciała tylko dodać, w ramach edukacji my tutaj w Instytucie prowadzimy właśnie, mamy taki cykl wykładów poświęconych i warsztatów, które są poświęcone właśnie badaniu nasienia i wykłady dla młodzieży, dla licealistów i na tych wykładach mówimy i co powoduje, co szkodzi plemnikom. I jakby już staramy się zapobiegać, bo w myśl zasady, że profilaktyka jest lepsza niż później leczenie, prawda, i tańsza. Więc tutaj te nasze działania edukacyjne rozszerzamy, właśnie również i rozpropagowujemy te informacje. Mamy też ulotki edukacyjne, które po prostu rozpropagowujemy wśród młodzieży, wierząc, że będą po prostu, że przynajmniej zapamiętają, że być może pewne nawyki, do których są przyzwyczajeni, jednak będą ich unikać w przyszłości, bo będą wiedzieli, że to może mieć istotny wpływ później na ich płodność już. Czy młodzież jest rzeczywiście zainteresowana? Bardzo. Muszę powiedzieć, że generalnie mamy zawsze zapełniony kalendarz. Oczywiście te działania prowadzimy w ramach ogólnej działalności popularno-naukowej w naszym instytucie. Więc tutaj mówimy o różnych badaniach, które są tutaj u nas w Instytucie prowadzone. No my tutaj z tej racji, że zajmujemy się po prostu męskim rozrodem,
Więc tutaj prowadzimy badania dotyczące samego plemnika. Chcemy zwiększyć samą wiedzę uczniów na temat biologii plemnika, ich funkcji. No a przy okazji właśnie bardzo duży nacisk kładziemy na te czynniki narażenia. My mówimy wrogów plemnika, bo jest ich dużo. Chyba zostaje nam tylko zaprosić naszych widzów do Państwa strony internetowej, do śledzenia, czy badania, najnowsze badania są publikowane na Państwa stronie na pewno, prawda? Tak, może powinniśmy bardziej wyjść w kierunku społecznym i mieć taką stronę internetową, popularno-naukową. My oczywiście przede wszystkim chwalimy się swoimi publikacjami w prestiżowych pismach, które mają obieg ogólnoświatowy, zdobywamy punkty, rankingujemy się, prawda? Tak jest zwrócona cała nasza uwaga jako naukowców. Na pewno potrzebna jest taka strona. Oczywiście my robimy webinary w ramach nawet swoich projektów naukowych, bo to jest wymagane ze strony właśnie czynnika nadzorczego, ze strony Ministerstwa Nauki, ze strony Ministerstwa Edukacji. Jest coraz więcej projektów naukowych, które oprócz kanwy ściśle naukowej wymagają popularyzacji i kontaktu ze społeczeństwem. W związku z tym to się cały czas rozwija i to jest bardzo dobre, bo jeżeli społeczeństwo chce wiedzieć, co nauka daje społeczeństwu, to my to po prostu mówimy. Zapraszamy na stronę Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk. Link zostawiam w opisie. Państwu serdecznie dziękuję za czas, za podzielenie się wiedzą, no i przede wszystkim za pracę i poświęcenie. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.